teraz. Szczęść Boże, witamy Was serdecznie. Może jeszcze raz, bo robiłem dziwną minę, jak mówię. Dobra. Witamy Was serdecznie, szczęść Boże. Piotr Podczarski, fizjoterapeuta i trener personalny. Oraz Paweł Drobot, rekolekcjonista, ojciec, wierny sługa Pana Boga. Dzisiaj tematem tego spotkania jest troska o siebie, równowaga między ciałem a duchem. W jaki sposób zachowywać tą równowagę? Gdzie jest granica między dobrą troską a przesadną troską o siebie? Właśnie, taka miłość, prawda? Miłość do siebie. Dobra, zdrowa miłość do siebie. Miłość do siebie, do swojego ciała, ale też do swojego ducha. W ogóle taka szeroka miłość, nie? I znalezienie tego, gdzie ta równowaga może być. No właśnie, wiesz, kiedyś taki znajomy, który był na siłowni, spotkałem go, oczywiście nie mówimy o tych czasach koronawirusa, tylko jeszcze przed to było, gdzie tam trenował. I mówi, ale mnie połamało, chyba przesadziłem. Ja sobie myślę, ja nie chodzę na siłownię, ale może rzeczywiście, chłopie, przesadziłeś, bo chyba równowaga jest... Miłość do siebie polega na tym, żeby też jakąś równowagę zachować. Nie zdarzały Ci się w pracy, że ktoś przesadził? Powiem szczerze tak. To jest, myślę, dosyć duży problem, taka kwestia, która w dzisiejszych czasach jest bardzo mocna, to taka zewnętrzność, prawda, w którą dużo się inwestuje. Żeby dobrze wyglądać, mieć taką, powiedzmy, super formę, jak to się mówi, mawia na siłowni. Ja miałem okazję pracować na kilku siłowniach i też sprawdzać jakość pracy na wielu siłowniach w Warszawie, bo tam jako menadżer pracowałem przez jakiś czas i obserwowałem ludzi, to żeby utrzymać taką fajną formę, która nadaje się na sesje zdjęciowe i tak dalej, trzeba codziennie ćwiczyć. Nieraz spędza się na siłowni na samych ćwiczeniach 1,5 do 2 godzin. I to już jest naprawdę duże poświęcenie. Duże poświęcenie do tego, żeby po prostu wyglądać i w oczach innych ludzi mieć jakiś status, czy często niestety wydaje mi się też wyższość nad innymi. I to na pewno jest jakaś granica, która jest niezbyt zdrowa, w szczególności dla relacji i w ogóle dla jakiegoś dobra i miłości ogólnie pojętej, która powinna krążyć między nami wszystkimi jako źródło właściwie życia. Dlatego tak, jeśli tak wracając, bo zadałeś mi pytanie trochę bardziej konkretne, to i mnie się zdarzało przesadzać właśnie w tym kierunku, ale też mam podopiecznych i znajomych, którzy mimo tego, że mieli jakąś granicę, to bez takiego podejścia z miłością do siebie potrafili zrobić sobie po prostu krzywdę. I czy to było na przykład wrzucenie większego ciężaru, zrobienie większej ilości powtórzeń, czy zrobienie treningu, kiedy trzeba było po prostu odpocząć. Rozumiem. Tutaj łączymy ciało i ducha i jest taka zasada ewangeliczna, w sumie fundamentalna, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, ale myślę też fundamentalna, jeżeli chodzi o ludzi, którzy nawet nie uważają się za wierzących. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. I teraz tutaj mi się kojarzy to jest ciekawe, takie porównanie, że na tyle, ile jestem w stanie obdarzać szacunkiem siebie, na tyle jestem w stanie obdarzać szacunkiem drugiego człowieka. A w tym kontekście, co mówisz, na tyle, ile jestem w stanie zachowywać równowagę względem siebie, umieć stawianie granic. Mówiliśmy kiedyś też o granicach, ale troszczyć się o siebie w tym dobrym tego słowa, zdrowym słowa znaczeniu, w taki sposób jestem w stanie troszczyć się o siebie i być może też ćwiczenia fizyczne z równowagą zachowywane temu mogą pomagać. Mogą pomagać, bo to też jest tak, że możemy zawsze kogoś zaprosić, prawda? Tak jak mówiliśmy też o tym, że do wzrostu duchowego, tak według mnie, potrzebna jest po prostu wspólnota, potrzebni są ludzie. Tak samo do wzrostu fizycznego jak najbardziej to może się fajnie wpisywać i powinniśmy to łączyć, żeby właśnie okazywać tą miłość innym, tak tylko jak się da, bo jeśli potrafimy zaangażować się właśnie w tą relację z tą drugą osobą, jak w to, żeby tak super świetnie wyglądać, żeby po prostu sprawiać jakieś wrażenie, to automatycznie jesteśmy w stanie pokazać ogromną miłość wobec drugiej osoby, kiedy
tą energię potrafimy przesunąć na swojego bliźniego. Kiedy potrafimy też zrezygnować, czyli zabrać energię z dbania o siebie w pewnym momencie, a przekierować ją w stronę bliźniego, to wydaje mi się, że to jest taki właściwy kierunek. Wiesz co, tu mi się przypomina, nie kojarzy mi się taka sytuacja, czy ktoś byłby w stanie zrezygnować, tak jak mówisz tutaj, na przykład z treningu 1,5-godzinnego danego dnia, bo akurat jego kolega, przyjaciel albo ktoś z rodziny potrzebuje pomocy. Myślę, że tu jest wyzwanie. No Miłuj tak, bliźniego swego jak siebie samego. Nie? To jest teraz trudne, bo my żyjemy w czasach, w których czy to mi się opłaca, nie? Co ja będę z tego miał? Nie? I w ogóle, czy przecież to nie ma dla mnie jakiejś tam wartości. I kalkulacja, prawda? Przeszukiwanie wszelkich możliwych korzyści i tego, kurczę, jak to będzie wyglądać w oczach moich kumpli z siłowni, jak mnie nie zobaczą, zapytają, co się stało. No a ja im powiem, no kurde, stary, musiałem zrezygnować, bo tutaj ktoś potrzebował pomocy, prawda? Jak wiele rzeczy czasami trzeba po prostu odrzucić, zrezygnować i narazić się nawet na wyśmianie czy cokolwiek innego, kiedy chcemy okazać tą miłość i zrezygnować z czegoś, co dla nas ma jakąś wartość, ale trochę za bardzo koncentruje się na nas. Wiesz co, tutaj mówiłeś o przeciążeniach, tak to zrozumiałem, w trenowaniu. I od strony duchowej też istnieje coś takiego jak przeciążenie. W kontekście tego, co wcześniej, mówiłem też i tutaj rozmawiałem, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Papież Franciszek ciekawie to określa, to przeciążenie od strony duchowej, czyli skoncentrowanie się na sobie, mówi o hiperinflacji indywidualizmu. Hiperinflacja indywidualizmu. Polega to na tym, że człowiek miłuje siebie samego do ekstremalnych granic, a zapomina o tym, co tutaj właśnie powiedziałeś też przed chwilą, trosce, wyjściu do drugiego człowieka. To samo może się zdarzyć, które mi się właśnie nasuwa, jeżeli chodzi o pakowanie w mięśnie. No, to jest pięknie stwierdzone. Ja w ogóle usłyszałem od Ciebie to słowo parę minut temu. Dla mnie to jest niesamowite, hiperinflacja. Tu, tak w kontekście właśnie człowieka i tej miłości. To jest niesamowite, jak to dobrze określa. Nie? Jak następuje to ujemne sprzężenie zwrotne, co ja też uwielbiam z biologii, kiedyś się tego uczyłem, że im więcej po prostu zainwestujemy w dane miejsce, to w pewnym momencie ta tkanka po prostu się na tyle zmęczy i będzie przebodźcowana, że nie będzie reagowała na wszystko, co jest dookoła, prawda? Jest tylko to centrum. To właściwie to, o czym mówi papież Franciszek, czyli ja. Nie? Ja jestem w centrum i nic więcej się po prostu dookoła nie dzieje. Tak samo jest z mięśniem, który po prostu katujemy, męczymy, nie dajemy mu odpocząć, nie bodźcujemy go w inny sposób, jak tylko treningiem. To prędzej czy później kończy się źle. Ciekawe porównanie, czyli katowanie, przepraszam za słowo, katowanie mięśnia, a ja to od strony duchowej patrzę takie pielęgnowanie, żyłowanie ego mojego, Tak. które prowadzi, no niestety, znaczy ktoś może być fajnie wytrenowany fizycznie na przykład, bo na zewnątrz super, zdrowy, piękny czy piękna, ładna, ale okazuje się, że od strony duchowej to może być tak wyżyłowany mięsień, że tak powiem, człowieczeństwa, że wręcz staje się nieczuły. Może tak być. Czyli nieczułe serce, brak wrażliwości duchowej. To jest ta hiperinflacja indywidualizmu. Tak to działa. I wydaje mi się, że ogólnie skrajności to są rzeczy, z których powinniśmy uciekać. Jest tylko jeden wyjątek. Tą skrajnością jest ta miłość wobec bliźniego. Wobec siebie samego też, ale w równowadze. Nie? I skrajnością mam na myśli to samą w sobie miłość jest skrajnością. No, ogólnie Chrystus za nas umarł. Tak? Bóg w ogóle jest tak niesamowity z tym, jak nas kocha bez względu na wszystko, na nasze grzechy, na to, co kiedyś zrobiliśmy, że to jest taka jedyna dopuszczalna skrajność, która nigdy nas nie przetrenuje, prawda? I wydaje mi się, że w to warto jest po prostu inwestować i słuchać. Nie? Tutaj, wiesz co, tutaj nasuwa mi się taka myśl, że może warto w treningu
jeżeli trenujesz fizycznie, duchowo, zrobić sobie też taką prostą, przychodzi mi na myśl taka prosta tabelka. Kartka papieru podzielona na pół, ja i bliźni. Na przykład jak inwestuję w siebie, Super a pomysł. na ile inwestuję w drugiego człowieka. Jeżeli ta kartka, czyli ten grafik będzie wykazywał jakąś równowagę, no to jest ok. Ale jeżeli będzie na stronie ja, ta szala się przeważała, to może warto, żeby zatrzymać to ja, a skoncentrować się trochę na drugim człowieku. A ja to sobie też tak wyobrażam, że widzę tą stronę tam, gdzie jest ja i tam, gdzie jestem bliźni. I powiedzmy, określamy to jednym wyrazem i tu mamy 15 wyrazów, tu mamy 3. To ja, patrząc na tą stronę, zabieram stąd to, co chcę poświęcić tu. I może albo wykreślam, albo przenoszę, ale na tej zasadzie, żebyśmy potrafili na przykład zrezygnować z czegoś w ramach poświęcenia, okazania takiej właśnie prawdziwej miłości. To w ogóle tak fajnie mi przyszło do głowy i wydaje mi się, że to jest tak całkiem fajne wyzwanie na tę chwilę. Konkretne ćwiczenie. Bo być może jest tak, że za dużo jest tutaj, nie? A tu jest za mało. No tu też masz rację, bo rzeczywiście ktoś może być tak altruistyczny, no na przykład mąż albo żona, tak poświęcają się pomocy komuś z sąsiedztwa, zapominają na przykład o swoim współmałżonku albo o dzieciach. No to jest z kolei brak równowagi w tym drugim kierunku. Albo na przykład jesteś wolontariuszem, który poświęca się innym, a nie dojadasz, nie dosypiasz. Tak. Nie, na przykład u kobiet to jest chyba kosmetyczka, tak? No, czy nie coś, wiem, ale- nie dbasz o siebie, to warto też o tym pomyśleć, bo jak tej miłości do siebie nie będzie, no to w pewnym momencie przestaniemy służyć innym. To zawsze tak działa. Równowaga. Myślę, że to może być dobra puenta w tych naszych rozważaniach, ale i ćwiczeniach. Prosta kartka podzielona na pół, wejście do jakiejś swojej izdebki, tak jak kiedyś rozmawialiśmy, też o tym wejściu do izdebki, wypisaniu inwestycja we mnie, inwestycja drugiego człowieka. Jak jest równowaga, to myślę, że jest ok. Ale gdyby była zachwiana równowaga, to warto, jak mówisz, zastanowić się, na którą stronę co przesunąć. Tak, i wydaje mi się, że też nie ma co siebie oceniać jakoś super negatywnie, kiedy ta waga cały czas się buja. Bo ja na przykład jestem takim człowiekiem, którego się buja ta waga, a mimo wszystko no, staramy się, prawda? Nie musimy być idealni, ale takie dążenie do tego, żeby ta równowaga była, jest jak najbardziej w porządku i myślę, że Pan Bóg też na to dobrze patrzy. Tak więc miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Równowaga między duchem i ciałem. Dokładnie tak. Wyzwanie. Więc miejmy to w sercu i z miłującym pozdrowieniem żegnamy Was i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.